Nie jest wideo o wielkich zyskach, to jest wideo o tym, jak z konta za $60 wypłaciłem 4000 w 20 dni. I dlaczego w prop tradingu nie jest najważniejsze to, ile masz na koncie, jak szybko budujesz zyski, tylko jak budujesz wypłaty. W tym materiale pokazuję moje wnioski z handlu na małym koncie propowym 25 tysięcy. Chciałem udowodnić, że nie liczy się wielkość konta, tylko sposób budowania wypłaty i racjonalne podejście. Opowiem, jak podszedłem do pierwszej wypłaty, dlaczego nie cisnę wyniku ponad limit i jak buduję stabilność od payoutu do payoutu. To praktyczne podejście do prop tradingu bez presji, bez gonienia zysku, a na koniec zrobię 2 payouty z Lucid Trading. Dobra, więc witam wszystkich i na początku zaczniemy sobie od posta. Zapraszam wszystkich na X-a. Tutaj jest dokładnie ta sytuacja opisana, czyli miesiąc tradingu z Lucid Trading bez dnia stratnego. Dokładnie zaczynałem w grudniu, jeżeli chodzi o Lucid, pod koniec grudnia i mam dokładnie 24 dni w zysku bez żadnego dnia stratnego. Tutaj widzicie moje konta. Mam w tej chwili 3 małe konta, natomiast te konta będę wymieniał na konta 50. Tutaj mam jedno konto 50. To konto już prawie maksymalnie jest, są wypłaty skończone, czyli mogę zrobić 6, a z tego konta zrobiłem już 4, więc zostało mi jeszcze 2. I będę chciał to konto sobie wymienić na 50 i wszystkie te konta po prostu powypłacam trochę kasy i zamienię je na te większe, ponieważ jednak te 25 tysięcy są troszkę dla mnie za małe, więc te profity powinny być troszkę u mnie większe, więc zostawię sobie tylko same konta 50. Jest już tutaj większy pościsk, większy stop loss, większe ryzyko można zastosować. Te konta są idealne dla mnie. Większe konta nie mają według mnie sensu, jeżeli chodzi o mnie, ponieważ zysk do ryzyka na tym koncie 50 jest najlepszy dla mnie. I zrobiłem sobie taki challenge razem na grupie tutaj na Discordzie. Kupiłem konto 25 tysięcy i chciałem udowodnić, pokazać, że z małego konta również da się fajnie budować biznes, budować zyski i wypłacać fajne pieniądze, bo uważam, że $4000 w 20 dni wypłaty, oczywiście to nie są zarobione środki, tylko to są środki, które wypłaciłem. Ostatnią wypłatę zrobię z Wami pod koniec nagrania. Łącznie wypłaciłem już 3000 i 2000 dzisiaj wypłacę, bo jeszcze 1000 z drugiego konta. A więc w 20 dni zarobiłem $5000, co daje mniej więcej około 18 tysięcy złotych. Myślę, że to są fajne środki, tym bardziej, że za konto płaciłem $60, czego wyciągnąłem $4000, więc uważam, że to jest naprawdę bardzo fajna dźwignia, jeżeli chodzi o propy. Strategia tutaj w tym propie: jeśli moje materiały wnoszą dla Ciebie wartość, może zostawić suba, lajka albo komentarz. To naprawdę pomaga w promocji tego typu treści. W ogóle w propach, jakiej używam takiej głównej strategii, to po prostu zaczynam ostrzej na pierwszy dzień. Pierwszy dzień handlu zazwyczaj chodzę na MNQ, czyli mikro Nasdaqa, a nie mikro S&P. Ten indeks się trochę inaczej rusza. Mniejszymi ruchami można większe środki zarobić, a więc zazwyczaj ten dzień jest trochę mocniejszy i tutaj zarabiam, pójdźmy, między 300 a $500. Nie zawsze się to udaje oczywiście, ale na pierwszy dzień zazwyczaj ryzykuję mocniej. Często jest tak, że się właśnie ten pierwszy dzień udaje fajnie zarobić i następnie, jak już mam te 500, przypuśćmy, dolarów, to każdy kolejny dzień robię tylko plus $100 i to robię na indeksie MES, mikrokontrakty. A więc zobaczcie, nie dość, że żongluję tutaj ryzykiem, to jeszcze w dodatku żongluję instrumentami, ponieważ ten instrument MNQ jest dość mocno zmienny, a więc mogę zaryzykować tutaj sobie na początku troszkę więcej. Natomiast kiedy już się zbliża do wypłaty i jest ten 4-5 dzień, to tutaj zachowuję mega ostrożność i już na pewno tylko handluję MES, czyli mikro S&P i w dodatku bardzo małym ryzykiem, aby doskubać te $100. Więc te 2 ostatnie dni, bo co 5 dni można w Lucid wypłacić, zachowuję mega ostrożność i staram się minimalnie tylko target zrobić do wypłaty. Później ryzykować więcej, bo jeżeli ja po wypłacie spalę konto, to mi nic się nie dzieje, robię sobie kolejne. Jeżeli mi się nie uda, na przykład robię 3 dni po $350, niestety spalam konto, no bo z $1000 poślizgu to jest bardzo mało, to nic się nie dzieje, a później sobie kupuję kolejne, ale już za nie swoje środki, nie płacę swoich środków za konto, tylko pieniądze, które wypłaciłem z propa, inwestuję dalej w konto. Tutaj trzeba wszystko w propie robić z głową. Jaki jest sens w ogóle ryzykowania nie wiadomo ile i robienia na balansie nie wiadomo jakich zysków, skoro przecież są limity wypłat, tak? Mamy z każdego konta limity wypłat, więc my mamy dotrwać do wypłaty, wypłacić środki jako traderzy i wtedy możemy budować swoje live konto prywatne, tak? Z tych środków zdobytych w propie. I teraz całość możecie sobie na X oczywiście poczytać. I tak jak widzicie, tutaj nie mam dnia stratnego. Na innych kontach to wygląda tak. Na przykład na koncie 50. Weźmy sobie na przykład jeszcze to konto, z którego będzie kolejna wypłata. Na tym koncie wygląda to tak. I zobaczcie, w 5 dni zbudowana jest wypłata, czyli $2000, targetik. Idealnie, więcej nie potrzebuję. Mamy tu plus $2021, 6 dni tradingowych, 5 jest wymaganych. I tak jak widzicie, tutaj ładnie poszło, w 5 dni jest wypłata.
I tutaj możemy 50% wypłacić, czyli $1000, następnie 1000 zostaje na naszego stop lossa i wtedy już nie musimy robić 2000, żeby wypłacić połowę, tylko robimy 1000, wypłacamy 1000. Idealnie, aby zrobić tą właśnie pierwszą wypłatę. I teraz tak, wnioski jakie jakby wyciągnąłem z tego challenge'u na małym koncie, to największe znaczenie moim zdaniem ma tutaj prosta matematyka i brak chciwości, czyli odpowiednia strategia budowania od wypłaty do wypłaty. Na pewno duże znaczenie ma też szczególne zachowanie spokoju w 2 ostatnich dniach przed wypłatą, tak jak Wam pokazywałem to wcześniej, i wykorzystywanie najlepszych okresów dla Ciebie. Jeżeli handlujecie na przykład sesję amerykańską, czyli od 15:30, no to trzymacie się tego, żeby tylko to handlować w tych ostatnich dniach, żeby Was nie kusiło na jakiś Londyn czy Azję, kiedy na przykład najlepsze dni, najlepsze zyski macie właśnie na tej sesji, no to wykorzystujecie tylko tą sesję, żeby się nie narażać na bezsensowne straty. Ważne jest to też, żeby nie ulegać presji otoczenia, czyli jeżeli widzicie, że inni robią wyniki, na przykład w propach, na przykład u nas na Discordzie nawet, to nie bierzecie tego jakby, nie stresujecie się tym, tylko robicie dalej konsekwentnie swoje. Jeżeli czujesz negatywny vibe, to twój organizm na pewno czuje, że to nie jest dobry dzień do handlu, więc warto też odpuścić taki dzień. Cały miesiąc dbałem bardzo dobrze o suplementację i również sen. Minimum te 7 godzin spałem, myślę, że to też pomaga. No i najważniejsza rzecz, po każdej ciężkiej sesji, przynajmniej ciężkiej sesji, gdzie siedziałem na rynku kilka godzin, no to robiłem trening. Trening u mnie fizyczny puszcza wszystkie emocje, pozbawia mnie tego stresu i jakby resetuje mi dzień. Ryzyko jakie stosowałem to 1-2 mikrokontrakty na MES, czyli mikro S&P. Głównie robiłem dokładki do maksymalnie 4 mikrokontraktów. Zazwyczaj kończyło się to na 2 mikrokontraktach. Teraz tak, kilka statystyk. Czyli tak, zamknięcie miesiąca na koncie 25K jest to 5033, natomiast do tego wchodzi jeszcze grudzień, co daje łącznie 6345, ponieważ w grudniu miałem 3 dni zyskowne. Więc taki jest balans od początku w Lucid. Można powiedzieć, że to jest 24 dni tradingowe. Jest taki wynik zrobiony na tym małym koncie. Zrealizowane wypłaty to 3 razy 1000. Tutaj się pomyliłem, nie 3000, tylko 3 razy 1000. Plus 2 wypłaty, które zaraz zrobimy. Czyli 2 razy 1000, co daje łącznie $5000 w miesiąc czasu. Dokładnie to w 24 dni. Czas realizacji wypłat 20 dni. I to wszystko tworzy Wam obraz, który powinien Wam udowodnić, że nie liczy się to, jakie konto macie, ile kont tych macie, tylko konsekwentne budowanie kapitału. Teraz do tego dochodzi jeszcze to, że w międzyczasie zrobiłem z jednego konta 4 konta fundowane. I dalej będę na tym pracował, żeby to powiększać, bo mogę tutaj zrobić 10 kont, czyli 5 mam, na których działam i 5 mogę dodatkowo zdać challenge, które w razie czego jakbym jedno uwalił, na przykład to, no to wtedy na to miejsce wskakuje mi nowe konto automatycznie. Też fajne w tym propie, że mogę sobie zabezpieczyć jakby do maksymalnej ilości kont. Dobra, no to co? No to lecimy z wypłatą. Daję request payout. Pamiętajcie, że możecie dołączyć do naszej społeczności na Discordzie. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów edukacyjnych, których nie publikuję na YouTube, to właśnie tam je wrzucam. W opisie macie informacje, jak dołączyć. I tak, dajemy sobie z jedyneczki z konta Flex. Tutaj macie poprzednie moje wypłaty. Pierwsza wypłata była robiona 8, druga 15, trzecia 23 stycznia i czwarta oraz piąta jest robiona dzisiaj. Dajemy request, mogę maksymalnie $1000 wypłacić, daję request 1000 i wypłata jest zlecona. Następne konto, request payout, max, request i wypłata jest zlecona. Następne kroki to już na maila i te wypłaty powinny w poniedziałek dojść, ponieważ na weekendzie środki są niewypłacane, ale w poniedziałek od razu z samego rana, jak otworzy się dzień w Stanach Zjednoczonych, ponieważ firmy w Stanach Zjednoczonych oni pracują od 8, tak jak to tłumaczyłem w poprzednich nagraniach, więc docelowo po południu od razu mi zlecą wypłatę, trwa to bardzo szybko tutaj, w ciągu jednego dnia będę miał środki na koncie. I myślę, że w tym nagraniu to będzie wszystko, do usłyszenia w kolejnych materiałach. I na koniec pamiętajcie, że jeśli chcecie wesprzeć rozwój kanału, możecie zostawić subskrypcję, like albo komentarz. Wszystko co tu robię jest w pełni darmowe, nie sprzedaję żadnych kursów płatnych ani dostępów. A jeśli ktoś z Was zarejestruje się z mojego linka do którejś z prop firm, to dorzuca cegiełkę do puli, z której później losuję dla Was darmowe konta. Szczegóły i linki macie w opisie oraz na Discordzie.